Dlaczego na ten film przyszło nam czekać 23 lata? Dlaczego Francis Ford Coppola zmagał się cały czas z aktorami, aktorkami, którzy się zmieniali, z problemami finansowymi? O tym oczywiście będzie dzisiaj przy okazji filmu Megalopolis, najnowszej produkcji mistrza, co tu dużo rzeczywiście mówić. Fabuła tylko w niewielkim skrócie oczywiście. Mamy Cezara, bo oczywiście, że może być. Mamy Cezara, no i on rządzi miastem niepodzielnie. W tejże roli Adam Driver, no ale jak to w greckiej tragedii bywa, niestety są ci, którzy życzą mu dobrze, są ci, którzy życzą mu źle oraz są ci, którzy życzą mu bardzo źle. Tych oczywiście jest najwięcej. Jest kobieta, zakochuje się i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, tragedia w 3 aktach można byłoby rzec. Nie będę mówił więcej, bo to można spokojnie zobaczyć w kinie. Ale co mi się bardzo rzuciło w oczy, jeżeli oczywiście chodzi o fabułę, bo tutaj chciałem dzisiaj zacząć, to jak ten film jest poprowadzony. Znaczy, struktura jest, jak mówiłem już wcześniej, mamy 3 akty. Jeżeli chociaż raz było ci dane obejrzeć na przykład teatr telewizji, albo w ogóle teatr, gdzieś tam jakąś sztukę właśnie grecką, rzymską, nawet Hamleta, czy tam powiedzmy jakiegoś innego Szekspira, to mniej więcej wiesz, jak tutaj się toczy fabuła. I dokładnie tak to jest. Nawet w pewnym momencie jest kilka ujęć, kiedy oglądamy ten film i wygląda to, jakbyśmy ten film oglądali ze sceny, a raczej oczywiście z widowni, w teatrze. Tak rzeczywiście jest to postawione. Nawet kilka było takich scen, mówię, to wygląda normalnie jak teatr telewizji, tylko w tym momencie jeszcze brakuje, żeby gdzieś tam za kotary wyłonił się sufler. No ale akurat rzeczywiście domyślam się, że to był zabieg celowy. Więc jeżeli wiesz, jak są poprowadzone te sztuki teatralne, to możesz się dokładnie, wiesz, do czego się możesz dokładnie spodziewać. Nie jest to jakoś wyszukana, przyznam szczerze, historia, którą tutaj dostajemy. Mamy oczywiście człowieka, który rządzi, jak najbardziej. Mamy kobietę, mamy zawistników i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat się nic nie zmienia, jest wszystko bardzo oczywiste. Ale co mnie w sumie zaskoczyło, no bo in minus muszę przyznać, gdyż no Francis Ford Coppola, tutaj się będę oczywiście posiłkował IMDb, tworzy już filmy od wielu rzeczywiście lat, więc można by powiedzieć, że człowiek, który swój debiut reżyserski, już tutaj patrzę, tak, zaliczył, mowa oczywiście o filmie pełnometrażowym jako Battle Beyond the Sun w 1959 roku, tak, no prawie 70 lat temu, dokładnie 65, to można byłoby pomyśleć, że facet dokładnie wie, jak to się je, a tutaj jest zbyt wiele, jak dla mnie, rzeczy, zbyt wiele scen, które są nam wyłożone łopatologicznie. To znaczy, wiesz, pokazują nam telefon i wiesz, na zasadzie, no, muszę użyć telefonu, żeby wykonać połączenie i tak dalej, po prostu tak wulgarnie, bezczelnie prosto w nos, co mi się niekoniecznie podobało, że wiesz, że on w pewnym momencie, ja odniosłem wrażenie, że traktuje mnie jak, no, imbecyla, który niekoniecznie ogarnia, co tu się dzieje, niekoniecznie ogarnia, jaką rzecz mi przedstawiono i to mi się niespecjalnie podobało. Po prostu tak jakby Coppola w tym filmie, który no, sam zresztą sfinansował za $120 milionów, jakby stwierdził, ok, no ten film musi dotrzeć do wszystkich, więc będzie ten pułap wysoki, wiesz, jak w Shreku, że film ma warstwę, jak cebula. Że musi dotrzeć do tych, którzy uwielbiają teatr antyczny, uwielbiają rzeczywiście, no, co tu dużo mówić, no, delektować się tąże sztuką, a także do tych, którzy na co dzień oglądają Marvela i raczej niekoniecznie mają cokolwiek wspólnego z Szekspirem. No i rzeczywiście wydaje mi się, że gdzieś tam chciał wypośrodkować, ale to nie wygląda, naprawdę nie wygląda za dobrze, bo no, to nie jest taki film tego typu, że oczywiście fabuła jest zagmatwana, nie wiadomo co się będzie działo, a na końcu mamy suspens i czy mu się uda, czy... No nie, no to rzeczywiście jest wszystko w miarę oczywiste, jest od A do Z, ale tak naprawdę sposób, w jaki dojdziemy z punktu A do... Wiesz, pociąg wyjeżdża z punktu A, z punktu i tak dalej, w jaki sposób tam dojdziemy, to jest całe clue tego filmu. No i rzeczywiście w pewnym momencie mi się wydaje, że gdzieś tam się Coppola sam zagubił. Nie do końca chyba wiedział jak to się je. Mówiłem już wcześniej, że no, to jest jego dziecko, jak najbardziej. W 2001 pierwszy raz rozpoczęły się,
jak najbardziej. Pierwszy raz rozpoczęły się prace przy okazji tego filmu, ale po nakręceniu kilku wstępnych ujęć i odbyciu czytania, słuchaj, a przy stole kto się znajdował? Paul Newman, Uma Thurman, Robert De Niro, James Gandolfini, Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Eddie Falco, a także Kevin Spacey. No to rzeczywiście, kiedy facet już 23 lata temu zaczynał, i dla niego tak naprawdę to nie było super obce zjawisko dać swoje pieniądze. No bo wiadomo, że w Hollywood, że nawet przecież Sylvester Stallone na bodajże Kickstarterze czy tam innym GoFundMe czy się pomaga, zbierał pieniądze na swój film. No wiadomo, lepiej wydać czyjeś pieniądze i stracić niż wydać swoje. W każdym razie $120 milionów kosztował film i nie było to pierwszy raz, ponieważ tak samo zrobił przy okazji filmu Czas Apokalipsy z 1979 roku, no, który okazał się, co tu dużo mówić, hitem. Zarówno krytycy, jak i widzowie stwierdziliśmy, to jest po prostu coś pięknego, to jest super. Po raz drugi zrobił to przy okazji filmu One from the Heart Reprise z 1981 roku, no ale wtedy to się nie udało. Nie udało się, ani powodzenia tego ostatniego doprowadziły do ogłoszenia przez Coppolę bankructwa. Więc rzeczywiście zmagał się z tym i wszystkie jego kolejne filmy aż do Rainmakera z 1997 roku zostało nakręcone w celu spłacenia długów. Więc tylko jeszcze przeczytam tytuły filmów, które musiały powstać, ażeby Coppola mógł spłacić swoje długi. Więc rzeczywiście, już mówię, Hammett, The Outsiders, Rumblefish, The Cotton Club, zacne oczywiście filmy. Peggy Sue wyszła za mąż, Garden of Stone, Tucker, The Man of His Dreams, Ojciec Chrzestny, część trzecia, Dracula, Brama Stokera, Jack i dopiero Rainmaker, więc przez tyle lat się z tym wszystkim zmagał. I no, ja wziąłem pod uwagę, pewnie on rzeczywiście dokładnie wie, jak to się je, dokładnie wie, o co mu chodzi. I no, chyba rzeczywiście w pewnym momencie fabularnie się zagubił. Mówiłem już wcześniej, że pierwsze czytanie było dawno temu z wieloma świetnymi, zacnymi aktorami, aktorkami. No i rzeczywiście tak to wyglądało, ale jak się łatwo można domyśleć, bardzo często, zresztą tak jest przy okazji filmów, nie tylko Coppoli oczywiście, ale przy okazji filmów różnych, że kiedy zaczynamy z aktorką A, no niekoniecznie film powstaje z tym samym aktorem, tylko czasem jest, że aktor B się w międzyczasie pojawi, ponieważ okazuje się, że ok, podpisaliśmy kontrakt, ale nie mamy pieniędzy, więc dana aktorka miała tylko i wyłącznie, powiedzmy, okres tam roku, kiedy mogła z nami nakręcić ten film, a później no to rzeczywiście bardzo mi przykro, mam inne rzeczywiście projekty. Poprzednio scenariusz został zarzucony, zgadza się, po atakach 11 września, bo w filmie jest scena ze scenariusza, dokładnie strona 166 przewidywała właśnie takowe ataki, no i jest coś takiego w tym filmie, więc Coppola stwierdził, nie, dziękuję bardzo, nie będziemy tego robić. Później powrócił do filmu w 2019 roku, no ale rzeczywiście znowuż nie wyszło. W 2022 roku Coppola mógł w końcu rozpocząć preprodukcję, po raz oczywiście wtóry. W tym czasie główną rolę zaproponowano Christianowi Bale'owi, ale miał on inne zobowiązania i ostatecznie rola Cezara została obsadzona, w tejże roli oczywiście Adam Driver. No ale to rzeczywiście było jedna z wielu, bo na początku 2022 roku ogłoszono, że główne role w tymże filmie zagrają Zendaya, Cate Blanchett, Michelle Pfeiffer, James Caan, świętej pamięci, i Jessica Lange. Ostatecznie wszyscy zrezygnowano, a później zastąpiono ich Nathanielem Emmanuel, Audrey Plaza, Grace Van der Waal, James Remar i Kathryn Hunter. Więc rzeczywiście tak to wyglądało i było to bardzo ciekawe. Jak tylko czytam te nazwiska, to jest po prostu poezja. Również Oscar Isaac miał zagrać jedną z głównych ról, a Giancarlo Esposito zastąpił Foresta Whitakera w roli Franka Cicera, czyli Cycerona, krótko mówiąc. Więc jak widzisz, obsada była tutaj raz, drugi, trzeci kosmiczna i chyba rzeczywiście to jest jedna z mocniejszych stron tego filmu, bo jak tak sobie popatrzymy rzeczywiście na to, kto w tym filmie występuje, no to Adam Driver, wspomniany, Giancarlo Esposito, Nathaniel Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, dawno niewidziany w dobrym filmie, Jon Voight, to dopiero rzeczywiście zaskoczenie, Jason Schwartzman, Talia Shire, no oczywiście, że tak, dziewczyna Rockiego, Grace Van der Waal, Lawrence Fishburne, Kathryn Hunter, a także Dustin Hoffman, który ostatnimi czasy tak naprawdę tylko i wyłącznie udzielał się
jako mistrz bodajże Sifu w kolejnych odcinkach Kung Fu Pandy, więc na grę aktorską nie mogę, naprawdę nie mogę narzekać. Shia LaBeouf mi się specjalnie podobał, on tutaj gra rzeczywiście takiego wredotę, taką straszną wredotę, jeżeli sobie możesz tylko wyobrazić największą kanalię. Tak trzeba byłoby rzeczywiście tego słowa użyć. Facet, który jest tak oślizgły, że on zrobi wszystko naprawdę do osiągnięcia celów. Dzisiaj powie tobie, o jaka ty jesteś piękna, a 2 minuty później weźmie i wbije ci nóż w plecy, tylko i wyłącznie po to, żeby przypodobać się osobie, która stoi za tobą. Także rzeczywiście on był rewelacyjny, mimo że wielką estymą go nie darzę, no bo niekoniecznie akurat produkcje, w których występuje oraz to, jak się zachowuje. Pamiętasz ten słynne przywitanie się z festiwalem w Cannes z torbą na głowie, gdzie było napisane nie jestem już sławny i tak dalej, i tak dalej. No chyba dużo lepiej wtedy się czuł rzeczywiście w Transformerach, ale pokazuje, że no może. Nie jest to kreacja wybitna, aczkolwiek sprawia, że wróci on, domyślam się, na Panteon. Adam Driver tak bardzo jak go nie lubiłem po roli Kylo Rena w Gwiezdnych Wojnach, rzeczywiście wydawał mi się beznadziejnym aktorem. Tak później rzeczywiście może nie zakochałem się, bo to byłoby rzeczywiście nadużycie, ale stwierdziłem po pewnym fajnym dramacie z Scarlett Johansson, że facet tak ma to coś w sobie, jest dobrym aktorem i tutaj rzeczywiście udowadnia. I no pewnie zaraz mi powiesz Skruch, tak, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman, Jon Voight, wyważasz otwarte drzwi, mówiąc, że aktorsko ten film jest dobry. No tak, ale pamiętaj też, że nie zawsze tak jest, że ciekawi aktorzy, dobrzy aktorzy gwarantują rewelacyjny sukces. No, wystarczy tylko chociażby wspomnieć rolę Janusza Gajosa w filmie Konwój, gdzie po prostu Janusz Gajos jak zawsze był Januszem Gajosem i był ciekawy, a tutaj akurat rzeczywiście sam film w sobie no, nie był rewelacyjny i takich produkcji można było przytoczyć mnóstwo. Chociażby Joaquin Phoenix w niedawnym oczywiście filmie Joker, część druga, gdzie Joaquin Phoenix zawsze jest dobry albo bardzo dobry. Akurat tutaj się nie udało. O, podobnie było rzeczywiście w Napoleonie. Aktorsko w porządku, fabularnie, filmowo, no już rzeczywiście dużo gorzej. Więc aktorsko ten film jak najbardziej się broni. Również, co mi się bardzo zwróciło na mnie swoją uwagę i no to chyba jest tak naprawdę główna strona tego filmu, wizualia. Ten film po prostu jest piękny. Naprawdę, kiedy oglądasz ten film i widzisz te wszystkie efekty wizualne, one wyglądają cudnie. Rzeczywiście mnóstwo odniesień do popkultury, mnóstwo odniesień do innych filmów. Nawet jest taka jedna scena, która niemalże 1 do 1, sobie patrzyłem, mówię, to jest Metropolis Fritza Lanka. Nawet nie jest Metropolis, Megalopolis, więc tytułowo nie jest najgorzej. Ale naprawdę to jest rzeczywiście... No co tu dużo mówić, 23 lata, fakt, że gdyby ten film powstawał 23 lata temu, nomen omen, no to byłoby oczywiście dużo słabiej, dużo gorzej, bo no, 23 lata to mnóstwo czasu, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, żeby technologia poszła do przodu, ale rzeczywiście trochę mi się wydaje, że tak jak rewelacyjnie, albo przynajmniej bardzo dobrze ten film wygląda, to jest dokładnie... Jest odnośnik, jest porównanie. Tak dobrze jak on wygląda, tak słabo on działa fabularnie. Więc ponoć tak mówią mądrzejsi ode mnie, że jeżeli oglądasz film i zwracasz uwagę na muzykę, na scenografię, na efekty wizualne, to znaczy, że film sam w sobie nie jest cudowny. No i trzeba przyznać, że tutaj właśnie tak jest, bo film wygląda pięknie. Widać, że te wszystkie wizje, które przed nami roztacza no, Cezar, czyli Adam Driver, one są pięknie ukazane, no nie tylko w ten sposób, że efekty wizualne są dobre, ale też scenografia, budynki, auto nawet, którym się porusza nasz bohater, jest to rzeczywiście zrobione w sposób piękny, cudowny, ładny, więc akurat w tym aspekcie nie dam się przekonać, że ten film jest brzydki, że ten film nie wygląda dobrze, ale akurat to jest również bardzo ciekawe. Co mnie bardzo również zaskoczyło, to zakończenie tego filmu, bo dopiero co powiedziałem, że fabuła jest taka sobie, ale zakończenie mnie intryguje. Nie powiem Ci akurat dlaczego, no bo musiałbym opowiedzieć jakie jest zakończenie, a to nie ma sensu, obejrzę sobie w kinie, bo film, co prawda 2 godziny, bodajże 19 minut, ale rzeczywiście można go spokojnie obejrzeć, ale tak się zastanawiałem, okej, mamy mistrza, co tu dużo mówić, Francisa Forda Coppoli, który dał nam wiele genialnych tytułów, ponadczasowych niejednokrotnie,
mamy ten nowatorski pomysł, no bo rzeczywiście 120 milionów dolarów włożyć z własnej kieszeni. Pamiętam, że on przecież chciał, żeby studio, które ten film weźmie pod swoje opieki i będzie ten film dystrybuować, a żeby wydało 200 milionów na reklamę, na marketing, bo pamiętaj, budżet filmu to nie jest całkowity wydatek na film. Budżet tylko i wyłącznie zawiera się na produkcję, na aktorów, na ubezpieczenie, na księgowość, na charakteryzatorów, na muzykę i tak dalej, wszystko to związane z filmem, a reklama to jest całkowicie inna sprawa. Wracając do Jokera, na przykład Joker kosztował 200 milionów, ale na reklamę wydano 250, co czyni razem budżet ogromniastym 450-milionowym behemotem. Tutaj akurat studio stwierdziło, no niestety nie wydamy 120, zamknęło się w 100 milionach, więc krótko mówiąc, film powinien się teoretycznie zwrócić przy 220 milionach, no ale wiadomo, że akurat nie 100% z biletów idzie do studia i tak dalej, ale oczywiście to są ogólniki i to jest wszystko w wielkim skrócie. I tak się zastanawiałem, skoro mamy takiego mistrza i mamy takie kino, czy ja powinienem powiedzieć, nie no proszę bardzo, ten film po prostu jest ponadczasowy, jest to megalopolis, jest to mega kino, i czy powinienem powiedzieć w ten sposób, czy raczej, no mimo, że to jest mistrz, ale chyba rzeczywiście mistrz już pora przejść na emeryturę i to nie jest mega kino, tylko to jest mega gniot. I muszę niestety przyznać, że bliżej mi do tej drugiej teorii, do tego drugiego podejścia, że no nie jest to kino wybitne, raczej jest to kino słabe. Jest według mnie ten film, jak już mówiłem kilkakrotnie, ten film wygląda pięknie, on wygląda cudownie, ma bardzo ciekawych aktorów, ale jeżeli nie ma interesującej treści, jeżeli ten film nie jest mnie w stanie poruszyć, jeżeli ja niestety oglądam film i zastanawiam się, czy no nie, co będzie dalej, tylko zastanawiam się, ok, co ja będę robił dzisiaj, co ugotować na przykład na obiad, no to oznacza, że jak dla mnie ten film, ten reżyser nie skupił mojej uwagi całej. Czyli nie dał mi filmu, który bym w ten sposób chłonął, jak to mam nadzieję i tak naprawdę jest w 7 przypadkach na 10, że całkowicie mnie zaintryguje i po prostu nie będę klapki na oczach, dziękuję bardzo. Co, to już minęło? Już minęło? Ten seans się już skończył? Niestety w tym przypadku tak nie było. A dla mnie, kiedy mam piękny film i kiedy no, historia nie jest intrygująca, ładnie wyglądająca produkcja to dla mnie nie jest powód, ażeby powiedzieć, to jest mega kino. Dobrzy aktorzy to nie jest dla mnie powód, ażeby powiedzieć, to jest po prostu coś zjawiskowego. To jest po prostu powód, ażeby powiedzieć, ok, to za te dwa aspekty film ma plusa i plusa, ale niestety ogólnie ten film mi się nie podoba. I tak właśnie jest tym razem. I no niestety nie mogę Ci polecić tego filmu. Według mnie, nie chcę powiedzieć, że Francis Ford Coppola skończył się, bo to jest nadużycie, tym bardziej, że tak naprawdę jest to jego pierwszy film od, no można powiedzieć od wielu lat, bo no, patrzę, niby coś tam się działo, było Distant Vision w 2015, było Betwixt Now and Sunrise w 2022, ale tak naprawdę wielki film, który byśmy powiedzmy w jakiś tam sposób kojarzyli, że kiedy powiem Francis Ford Coppola, to nie tylko będzie, a tak, oczywiście Dracula i Czas Apokalipsy, no to muszę przyznać, że cofam i no dla mnie byłby to Jack z 1996 roku, tylko dlatego, że pamiętam jako nastolatek widziałem ten film w kinach z świętej pamięci Robinem Williamsem, ale to film nie był wybitny. Wybitnym ostatnim filmem, który zrobił Coppola, to byłby z 1990 roku, czyli sprzed 32 lat, Dracula. Wybitne to też może nadużycie, aczkolwiek dobrym filmem. I no nie powiem, że podziękuję panu, pora wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale jakoś to tak niestety wygląda, że ci nasi wielcy mistrzowie chyba powoli już rzeczywiście powinni się udać na emeryturę. Bo Ridley Scott ostatnich kilka filmów na przykład nie miał rewelacyjnych, raczej to były albo porażki finansowe, albo wszelkiego rodzaju porażki artystyczne. Martin Scorsese no, kręci filmy dla Netflixa, które raczej są dłuższe, czy chociażby dla innych platform VOD, raczej są dłuższe niż ciekawe. No, może się okazać, że Francis Ford Coppola też już zasiedział się i nie chcę powiedzieć, że to był jego łabędzi śpiew, no bo to oznaczałoby rzeczywiście, że to jest produkcja ciekawa, ale mi się wydaje, że tak samo jak było przy okazji filmu One from the Heart Reprise, przez najbliższe wiele lat Francis Ford Coppola będzie spłacał ten film i wcale się nie zdziwię, kiedy będzie musiał wziąć jakiekolwiek, no co tu dużo mówić, Marvele albo inne produkcje, które dostanie, a żeby je jak najbardziej zrealizować, żeby zarobić, żeby oddać długi.
no bo nie wygląda to dobrze, naprawdę nie wygląda to dobrze. Myślałem, że tak, no, że po prostu ponadczasowo będzie i nie interesuje mnie, tym bardziej, że akurat jestem taką osobą, że jeżeli coś mi się podoba, a ogół mówi, nie, ten film rzeczywiście jest beznadziejny, ja nie mam problemu, żeby powiedzieć tak, ja najbardziej, ja idę pod prąd i ten film mi się rzeczywiście podoba. No tutaj tak niestety nie mogę powiedzieć i widziałem, że raczej chyba akurat niestety nie jestem odosobniony w tym, bo dostaliśmy gniot, dostaliśmy kaszolat, dostaliśmy, jak już mówiłem, to jest behemoth. Niby rzeczywiście wszystko jest w porządku, niby te puzzle gdzieś tam się zgadzają, ale po wszystkiemu patrzysz i mówisz, no to nie wygląda jak Giewont w Zadymce Śnieżnej. To raczej wygląda jak jakiś zdeformowany obraz Picassa, który układał jakiś pijany facet. Więc rzeczywiście bardzo mi przykro, ale nie mogę powiedzieć, polecam, odradzam ten film naprawdę. Jeżeli chcesz obejrzeć coś ciekawego, no to raczej trzeba obejrzeć starsze filmy Coppoli. W ogóle jeżeli chcesz, to jak najbardziej zachęcam, ażeby udostępnić ten materiał na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej, że akurat październik miesiącem udostępniania, a tylko i wyłącznie wśród osób, które to zrobią, w przyszłym miesiącu rozlosujemy szansę wystąpienia w charytatywnym quizie filmowym, jak co roku oczywiście, i zmierzyć się będzie można z tuzami polskiego YouTube'a, sprawdzić swoją wiedzę filmową, kulturową na tle właśnie tychże osób. Szczegóły oczywiście w opisie, także pewnie w karcie społecznościowej. A Francis Ford Coppola, tak, no niestety nie wyszedł Megalopolis, to nie wyszło mega kino, to niestety jest mega gniot, ale lepszych, ciekawszych, innych, różnych, naprawdę różnych innych fajnych filmów na tej liście, jak najbardziej. Tutaj znajdziesz ich całe mnóstwo.